Witam Was serdecznie spod sklepu rybnego w San Juan del Sur w Nikaragui. Dziś jest Wigilia. Nikaragua jest to jeden z najbardziej katolickich krajów na świecie i pokażę Wam, jak tutaj miejscowa ludność i turyści obchodzą jakże to jedno z najważniejszych świąt kościelnych Kościoła katolickiego. Widać, że już miejscowi robią zakupy na Wigilię. Jeszcze Wigilia się nie zaczęła. Już są pierwsze zwłoki. Trup ściele się gęsto na ulicach. I tutaj widać, że ktoś wczoraj też się bardzo żarliwie modlił, aż sobie zasnął pod stajenką. No, może to jest czwarty król, który tutaj po prostu zmierzał z prezentami. Tak się złożyło, że akurat na święta wylądowałem w najsłynniejszym nikaraguańskim kurorcie plażowym. Także mogę pokazać Wam, jak wyglądają suto zakrapiane alkoholem tropikalne święta w wykonaniu latynosów. Zapraszam więc serdecznie na seans. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Vuelve. Managua vuelve, Managua vuelve, Managua vuelve. Managua vuelve, vuelve. Gorączka świąteczna. Ludzie już jadą na święta. Palomita, preto barba, palomita, preto barba, caramelo Po 7 godzinach jazdy wreszcie udało się dotrzeć do San Juan del Sur. Pierwsze, co rzuciło się w oczy, widać, że jest to kurort dla Amerykanów. Są ich tu setki, naprawdę. Są bary, które wypełnione są po brzegi białymi gringo. Na zdjęciach było to piękne, w ogóle zajebiste, basen i tak dalej, przestronny pokój. $50 za dobę. Meble takie jak u nas z domu jakieś babki. W szafie grzyb. Pocieszające jest to, że przynajmniej na obiekcie jest kot. Jest bardzo chudy. Babak tutaj na recepcji jest taka tłusta, ma ze 150 kg. Zobaczcie, jak zabiedzili kota, jak on jest wychudzony. Nic, żeby nie dać kotu jeść, tyle mięsa tutaj żrą. A taki mamy widok z dachu noclegowni. Już tam słychać imprezy, przygotowują się do powitania Nowego Roku. W Polsce Mikołaj przynosi dzieciom prezenty, a tutaj muszą same się do nich dobrać. Także prezenty w formie piniaty, czyli taki pojemnik, w którym tak, ukryte są jakieś słodycze i różne inne ciekawe rzeczy. Najpierw trzeba rozwalić i później można zbierać nagrody, tak więc fajna opcja. Chociaż pewnie u nas by tego zakazali zaraz, że to jest propagacja przemocy czy coś w tym stylu. Na to, co do tej pory było widać w Nikaragui, tak naprawdę jest tutaj nieźle. Na pewno lepiej niż na większości kostarykańskich plaż. Po prostu jak chcą tych Amerykanów tutaj przyciągnąć i zatrzymać, to muszą się trochę postarać. Tutaj miejscowa, lokalna młodzież gra sobie w piłkę, wieczorem już jest trochę chłodniej, jeszcze ta bryza. Tak, tutaj jest ekskluzywny dom weselny na plaży. Zobaczcie, co jest tutaj. Śmiecie z tych lokali po obu stronach lądują sobie tu. A tu już jest plaża i morze 50 metrów dalej.
odbywa się wesele przy takim rynsztoku, śmietnisku. A więc, jakie są ceny w Nikaragui? I powiem od razu, że jest to chyba jedno z najdroższych miejsc w Nikaragui, kurort dla Amerykanów. Tak więc możemy sobie kupić ośrodek wypoczynkowy za $750,000. 12 sypialni, 11 łazienek i działka 3500 m2. Tutaj mamy mieszkanie, apartament 107 metrów, 3 sypialnie za $230,000. I oczywiście basen do tego jest. Tu jest już tańsza oferta, tylko $150,000. Dom 380 metrów działka i dom 128 metrów. Jedna sypialnia, 2 łazienki. Widok na ocean. Tu naprawdę dużo się dzieje, jest mnóstwo barów, gra muzyka, są jakieś imprezy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A jako, że jutro jest Wigilia i pokażę wam, jak wyglądają święta po nikaraguańsku. Poranek w San Juan. Teraz już jest spokojnie, ale było słychać, że muzyka grała tutaj chyba do rana. Dziwi mnie, że w kraju, który nienawidzi przecież zdobyczy kapitalistycznych, no i przede wszystkim USA, zrobiono taką Mekkę dla Amerykanów, gdzie tutaj ich się gości, zostawiają dolary i w zasadzie drugą tutaj walutą prawie oficjalnie funkcjonującą w obiegu jest dolar amerykański. Wszędzie możemy zapłacić w dolarach, z bankomatów też wypłacimy dolary. Prezydent zamyka biskupów w więzieniach, księży, są prześladowane kościoły, są zamykane uniwersytety. Tylko przez ostatni rok zamknął ponad 30 uniwersytetów. Ich majątki zostały też rozgrabione i rozparcelowane na inne państwowe urzędy. Według oficjalnych danych ponad 70% społeczeństwa tutaj jest bezrobotna. I to widać na ulicy, bo tutaj prawie każdy zajmuje się handlem. Jest to jedyne źródło utrzymania, do którego nie trzeba żadnych kwalifikacji, więc jest tutaj też na pewno bardzo tania siła robocza, ale widać, że w tym miejscu władza zrobiła porządek. Nie ma tutaj żebraków, nie ma tutaj jakichś też pijaków, którzy gdzieś sobie tam leżą, pałętają się, tak jak w innych miasteczkach, więc zadbali, żeby to wyglądało. Jest tutaj też mnóstwo wypożyczalni samochodowych, więc można sobie wynająć tutaj auto i zwiedzić Nikaraguę. Co jest chyba dobrym pomysłem, bo biorąc pod uwagę, jak działa tutaj transport publiczny, on jest bardzo dobry, tylko po prostu musimy sobie na przemieszczenie 100 km poświęcić cały dzień, a jednak autem można sobie szybko te punkty zwiedzić. No i drogi są dość dobrej kondycji. Powiem, że lepszej niż w Kostaryce na pewno. Często są też jakieś checkpointy wojskowe, policyjne na drodze. Nie wiem, jak oni się zaopatrują na białego gringo, czy są wymuszane łapówki. Nie jeździłem tu samochodem, więc się nie wypowiem. Ceny wynajmu też są dość spore. Za tydzień trzeba wydać co najmniej 2000 zł za wynajem samochodu, więc domy i hotele, które są nad samą plażą, tutaj w jej końcu, w ogóle nie przypominają Nikaragui. Bardziej bym powiedział, że to jest jakieś USA albo Australia. Jest to też, z tego co tutaj widziałem, miejsce chyba do ucieczki wykorzystywane przez Amerykanów albo na emeryturę, albo po prostu mają już dość życia w swym kraju. Zakładają sobie tutaj jakieś bary. Symbolem miejscowości jest Jezus, który patrzy sobie na tą Sodomię i Gomorię, która się tutaj dzieje ze skały wysoko nad zatoką. Także widok na zatokę jest, prawie jak w Rio de Janeiro. Tak więc nie trzeba płacić $2 za wyjście na Jezusa, bo kilka metrów poniżej jest darmowy punkt widokowy. I stąd widzimy to samo. A za $2 to można sobie na przykład kupić litrowe piwo. Tutaj na Cyplu wszędzie stoją jakieś willa. Wygląda to trochę jak Hollywood. Prawie każda z nich ma basen. Pomimo, że wygląda to dość przyzwoicie i bezpiecznie, też widać, że są tu środki ostrożności wszędzie. Tutaj proszę, ogrodzenie pod napięciem, dodatkowo kamery na każdym rogu. O, i to też jest do sprzedania. O, od razu zabezpieczona willa.
I tutaj po raz pierwszy widać znak, gdzie za śmiecenie jest 500 kordobów mandatu. Nie wiem, czy oni sobie coś z tego robią, bo śmieci są. Koczowiska bezdomnych, jakichś śmieciarzy. Tutaj wiele domów czy hoteli jest ozdobionych właśnie takimi kolorowymi płytkami z unikalnym malunkiem, tutaj z rybą. Miejscowa straż pożarna. Widać, że tutaj w ofercie mają samochody amerykańskiej produkcji. Nie liczę tutaj na dobre śniadanie, bo zwykle dają tosta z jajkiem albo ryż, więc kupiłem sobie ananasa. I taki ananas kosztuje tu tylko 4,50 zł. Zobaczcie, jaki on ma kolor. Jest żółty, tak powinien wyglądać ananas, a nie zielony bądź brązowy, bo to, co jest sprzedawane u nas w sklepach, to po prostu jest zrywane na zielono z plantacji i płynie w kontenerach przez miesiąc, później leży w jakichś jeszcze magazynach, więc smak jest zupełnie inny. W ogóle tutaj już przez skórę czuć, jaki on ma zapach. Od wczoraj nikt jeszcze nie zaczepiał, nikt niczego nie proponował, więc jest ten taki komfort, że można sobie właśnie pochodzić, nie ma tego stręczycielstwa, naganiactwa na ulicy. Przy wjeździe do miasta jest taki symbol, czyli koło sterowe i żółw. Żółwie pewnie kiedyś tutaj wychodziły składać jajka, teraz to wątpię, bo w tym tłumie jeszcze te łódki, stare amerykańskie autobusy, zamiast kończyć na złomie, tak kończą sobie właśnie w Ameryce Środkowej i Południowej. I na niektórych jeszcze są napisy nawet, gdzie one w USA jeździły. O ile w knajpach przy samym morzu za obiad trzeba dać minimum $10. Tak, są takie lokalne bary, tak jak tutaj La Regina del Sur. I tutaj można sobie zjeść za $3, niecałe. Tyle kosztuje obiad. Całkiem porządny, do wyboru ryby, mięsa, makarony, ryż. I tu proszę, kolejny pies i wszystkie te psy są strasznie wychudzone. Ten niby ma obroże, czyli do kogoś pewnie należy. I pomimo, że oni tu żrą bardzo dużo mięsa, a psy chodzą wszystkie suche, niedożywione. Jest tutaj zrobiona piękna promenada. Widać, że kosztowała kupę kasy, były umywalki, prysznice, ale to wszystko zostało chyba rozkradzione przez miejscową ludność lub celowo zniszczone. W żadnej umywalce nie ma kranu. W żadnym prysznicu też nie ma tej dyszy ani kurków. I ławki mają takie daszki, bo rosną tu palmy obok. Po prostu zabezpieczenie, żeby nikogo nie zabił kokos. Coś, co mi się tutaj bardzo podoba, to, że nie ma natarczywego takiego stręczenia na plaży. Tak, to, co jest obecne w Europie, kiedy leżysz sobie, a co chwilę ktoś przychodzi i próbuje ci coś sprzedać. Albo w ogóle nawet jeżeli nie męczą bezpośrednio, to chodzą i głośno krzyczą, reklamując swoje towary. Tutaj tych sprzedawców jest sporo. Pomimo, że leży się nawet kilka godzin na plaży, nikt do ciebie nie podejdzie, nie będzie nic gadał, nie będzie nic prezentował. Po prostu chodzą ze swoim asortymentem i nikogo nie zaczepiają. Nawet jak sobie jedzie lodziarz z wózeczkiem, to tylko delikatnym dzwonkiem informuje, że wiezie lody i to wszystko. Nikt się tutaj nie drze, że ma zimne piwo, bo nawet piwa tutaj nikt nie sprzedaje. Można sobie po prostu kupić tutaj w sklepie za 4 zł browara i wypić na plaży. Ale tak to powinno wyglądać właśnie na całym świecie. Powinni włodarze tych kurortów turystycznych brać przykład z tego miejsca, bo kto był na egzotycznej plaży, to dokładnie zdaje sobie sprawę, jak taki stojący nad głową potrafi unieprzyjemnić wypoczynek. Jest tutaj na plaży dużo krabów pustelników, one siedzą właśnie w muszlach i ten mnie chciał ukąsić właśnie. I oto mamy odpowiedź, gdzie się podziały umywalki z plaży. Są montowane po prostu przy domach prywatnych. Najpopularniejszym i najsłynniejszym deserem w Ameryce Środkowej jest Churchill. Deser z lodami. Tutaj akurat kosztował 20 zł. Jest to i tak o połowę taniej niż w Kostaryce. Można sobie piwo pić na miejscu w sklepie, na stacji benzynowej, gdzie tylko chcesz. Piwo, wódkę, także zdrowia, nie? Widać, że już miejscowi robią zakupy na Wigilię. W odróżnieniu od Polski, gdzie kupuje się karpia, śledzie, tutaj głównie schodzi browar w edycji limitowanej świątecznej oraz wszelkiego rodzaju mocniejsze alkohole, drinki, rum, whisky. Jest godzina 21. Siedzę sobie pod lokalnym sklepem
Dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo. Tutaj jeden gościu właśnie z ściany próbował wejść do sklepu po browar, ale szeryf skutecznie to uniemożliwia. Wsiadają na motory, jeżdżą wszyscy tutaj najebani. O, tam poniosła 4 browary, ale to na pewno może wypić dużo. Proponowano mi do zakupu narkotyki prosto z Kolumbii. Gościu mówił, że znał samego Escobara. Duży wybór. No, tutaj turyści przyjechali najebani do sklepu, nie? I tak cały czas. A tutaj zobaczcie, ten biały proszek na stole pod sklepem to bynajmniej nie jest sól, tylko pozostałość po sprzedawcach fajerwerków. I wychylili jeszcze tu po 4 browary i poszli sprzedawać fajerwerki. Godzina 23, Mikołaj już chodzi najebany. Tak chodzą Amerykanie. Polakom nie wolno, bo to obciach. Czapeczki firmy Adidas, skarpety firmy Nike. Tutaj sobie kupił całą kratę piwa. A co, żeby do rana starczyło, nie? Jak się by chciało wypić, a się nie ma za co, to można tylko popatrzeć przez szybę. Jak ktoś lubi, to są również ladyboye. Że tutaj Wigilia przypomina w sumie na Sylwester. O godzinie 24 jest masowe odpalanie fajerwerków. Nie ma tutaj jakiegoś rynku akurat w tym mieście, bo jest to bardzo mała miejscowość w zasadzie. Więc nie ma tutaj za wiele osób, ale myślę, że w stolicy dziś to naprawdę jest fiesta na bogato. Normalnym jest, że na przykład stare dziadzisko idzie z młodą dziewczyną. Wiadomo, że nie poszła z nim z miłości, nie? Wigilia w pełni, 24 nastała. Trup ściele się gęsto na ulicach. Czy wyobrażacie sobie tańce w Wigilię w Polsce? Toż to by było świętokradztwo. Tutaj nawet jak się trafi chuda dziewczyna, jak ta, to wygląda jakby miała jakąś poduszkę w dupę wsadzoną. Dziwne to jest. Ale większość wygląda jak ta po prawej właśnie. Zresztą tu wszystko jest strasznie przesłodzone. Jakieś te ich takie napoje, które oni tu sprzedają z tych straganów, tego się w ogóle nie da pić. To jest sam cukier. Bułki, mnóstwo cukru. Trwają jeszcze gdzieniegdzie wieczerze wigilijne. I to jest właśnie w tym klimacie dobre, że można sobie na tarasie, czy na ogrodzie, czy nawet na ulicy taką wieczerzę odbyć, a nie tak jak w Polsce mamy zimno i trzeba się zamykać. To świecące miejsce, to kościół, wszędzie sprzedawcy fajerwerków. Czy Wigilia ma tu również wymiar kościelny, czy wyłącznie pijacki? Nie żałują tu na oświetlenie, może trochę kiczowato, ale za to jak ładnie. Wszelkiej maści stragany, sprzedawcy fajerwerków, to wszystko pod kościołem, a kościół tymczasem jest zamknięty. Imprezy w Wigilię trwają już w zasadzie od rana. To nikt nie czeka do północy, do pasterki. Zabawa trwała już w dzień, niektórzy odpadli zanim zaszło słońce. No i cały wieczór jazda. Poranek po Wigilii. Tu leżą zwłoki. Tam gościu prowadzi dziewczynkę swoją pod górę. Jest tak napierdolona, że nie może iść. Także fiesta trwała długo chyba.
Był plan, żeby jechać dzisiaj na wyspę Ometepe, ale okazało się, że nie działa komunikacja publiczna. Zarezerwowałem już tam nocleg, ale taksi do promu wyszłoby więcej niż ten nocleg, więc nawet jeżeli przepadnie, taniej było zostać tutaj. Okazało się, że jeden z najlepszych hoteli w mieście, tuż przy samej plaży, jak widać za mną, kosztuje tylko 35 € ze śniadaniem. Hotel mieści się w starej kolonialnej willi. Wychodzi się tutaj, kurde, po takich schodach, że mam wrażenie, że się zawalą. No widać, że to ma ponad 100 lat, ale pokój jest bardzo duży. To wszystko za 34 €. Niestety nie ma klimy, jest tylko wentylator i lampy naftowe. Nad samym morzem mamy tutaj widok na morze, blisko do sklepów, plaży, knajpy. Lokalizacja naprawdę świetna. I w tym hotelu są zdecydowanie najlepsze śniadania. Tak wygląda śniadanie nikaraguańskie, czyli jajko, ryż z fasolą, kawałek lokalnego sera. Tutaj o dziwo jest awokado, ale nigdy go wcześniej nie było. No i kawałek pieczonego banana. No i tutaj chleb taki normalny, a nie tostowy, co też jest z rzadkością. I jakaś sałatka cebulowa. Bądź druga opcja, pancake z miodem i kawałkami owoców. Bo słońce jest bardzo ostre, więc porozkładali sobie namioty, hamaki. Niektórzy już wczoraj się właśnie rozkładali na wieczór. To jest sprzedawca kapeluszy. Więc tak wygląda Boże Narodzenie po nikaraguańsku. I też zauważcie, że oni kąpią się w ubraniach. Czy nie wiem, czy oni w ogóle umią pływać, bo większość jakby tylko stała w wodzie i się chlapała. Ale prawie wszyscy mają ubrania na sobie. Że dzieci też muszą tutaj pracować, sprzedawać. Nie ma dla nich taryfy ulgowej, nawet święta. Jedne sobie leżą, a inne muszą dzisiaj pracować. A w Polsce dzieci narzekają, że nie chcą im rodzice kupić najnowszego modelu iPhone'a. Jezus pojawił się już w żłóbku, w stajence muszlowej. I tutaj widać, że ktoś wczoraj też się bardzo żarliwie modlił, aż sobie zasnął pod stajenką. No, może to jest czwarty król, który tutaj po prostu zmierzał z prezentami. Jest 35 stopni, a gdzieś tutaj ponad na szczycie tej góry jest latarnia górska i ruiny jakiejś starej stacji wielorybniczej czy fortu. Do tego miejsca nie prowadzą żadne drogowskazy, nie jest tu nic opisane. To miejsce oznaczone jest na mapie jako Fort Williama Walkera. Jest to jakaś stara stacja wielorybnicza. Chyba była wieża wielorybnicza, wypatrywano stąd po prostu wielorybów, które opływają półwysep, żeby je następnie zabić i zjeść. Tu było jakieś wyjście może, no nie wiem. I to wszystko. No i piękne kaktusy. Ale to nie koniec trasy. Po drodze mijamy kilka właśnie punktów widokowych, z których rozpościera się taki widok. Przypomina mi to trochę Australię w ogóle. Sam ten tutaj półwysep. Naprawdę najładniejsze miejsce, jakie do tej pory tutaj udało się trafić. Tutaj też woda. Widać, że jest krystalicznie czysta. Przejrzystość na pewno sięga co najmniej 2 metrów. Tam stoją też już łódki takiej lepszej jakości, więc jest różnica z tą zatoką San Juan. No i w oddali na wszystko patrzy Jezus, na tą całą libację alkoholową, która się wczoraj odbywała. Tam też widzę, jest jakaś jaskinia. Okazało się, że na końcu przy latarni morskiej jest mała knajpka. Nie ma tu dziś nikogo, ale jest oczywiście otwarta. Jesteśmy jedynymi tutaj klientami. W internecie jest dużo komentarzy, że po drodze czyhają bandyci z maczetami i rabują po prostu wszystkich przechodniów. Ale stwierdziłem, że być może w święto bandyci też mają wolne. A tu proszę, taka niespodzianka, na końcu taka piękna knajpa. Tak więc nie ma się czego bać. Warto się tu wybrać. Polecam, naprawdę najpiękniejszy widok w San Juan. Zdecydowanie. I w knajpie można sobie zjeść takie oto danie. Taka ryba kosztuje 25 zł. Z warzywami i platanami. Miejsce to jest świetnym wyborem na pieszą wycieczkę z San Juan. Kurde, będąc w takich miejscach, mogę śmiało stwierdzić, że Nikaragua może się podobać. Nawet może być świetnym miejscem do spędzenia zimy. Idąc pod górę, musimy przejść przez takie w sumie niewielkie osiedle slumsów, ale domy poklecone byle jak, z kawałków blachy. Tutaj jest taki wychodek. Czuć po zapachu, że to jest wychodek. A tam zobaczcie, pomimo że jest to no szałas blaszany, ale satelitę mają, że musi być. I w ogóle jak musi być gorąco w takim domu. Jest 35 stopni i mieszkasz sobie
po prostu w blaszanej puszce, no. Tak to wygląda. Ale motor elegancki stoi też przed domem i satelita jest. I skonfrontujcie sobie z tym Boże Narodzenie w Polsce. Kiedy tutaj ludzie pluskają się w wodzie, popijają drinki na plaży, pływają łodziami, tak w Polsce w tej chwili kościół, obżarstwo i telewizor. I tak w kółko. Widać, że wielu Amerykanów przyjeżdża tu z psami. Ta kobieta ma aż 4. I zobaczcie, jak oni sobie plażują. Po prostu w otoczeniu śmieci. Śmiecą wokół siebie i nie ma co liczyć na to, że oni zabiorą później te śmieci ze sobą. Nie, to wszystko zostanie. Nie ma tu parawanów, za to rozbija się namioty na plaży. W miasteczku znajduje się oczywiście targowisko, gdzie można się zaopatrzyć w świeże owoce. Nie jest duże, bo same miasto jest nieduże. Ale są tutaj też knajpy, można coś zjeść albo kupić sobie na przykład piniatę. Święta trwają tutaj tylko jeden dzień, 25 jest wolne, a teraz już wszystko wróciło do normy. Sklepy otwarte, stragany otwarte, wszyscy muszą już pracować. To już niestety koniec przygody w Nikaragui. I co ciekawe, ten jeden z najbiedniejszych, przez niektórych uznawany jako najbiedniejszy kraj Ameryki, zaskoczył pozytywnie. W sumie spodziewałem się, że będzie tutaj dużo gorzej. No jest bieda, widać to, można to miejscami porównać do Kambodży czy Indii, ale poza tymi obrazkami naprawdę jest tutaj wiele ciekawych rzeczy, które warto zobaczyć i ten kraj, niedoceniany kraj, ma dużo do zaoferowania. Jest tutaj dla nas turystów jak najbardziej bezpiecznie. Też miałem tutaj obawy związane z tym, że naczytałem się wielu blogów, komentarzy, że można zostać obrabowanym na każdym kroku, że tu wszędzie czyha ktoś z maczetą, z bronią. Nic z tych rzeczy nie miało miejsca. Oczywiście gdyby się pewnie zapuszczać w jakieś nieodpowiednie rejony, bądź chodzić samemu po nocy, wtedy nie trudno o nieszczęście, ale w Polsce jest podobnie. Też można natknąć się na kogoś, kto wbije nam kosę między żebra i to za darmo, nie? Nawet nie chodzi o pieniądze. Ciężko się poruszać poza miastami, nie mając tutaj samochodu. Znaczy dałoby się, ale tydzień to jest stanowczo za mało. Jeżeli chcecie podróżować tutaj na własną rękę, nie wynajmując auta, to polecam co najmniej 3 tygodnie. I wtedy na spokojnie można się wszędzie udać, nawet w te rejony nieturystyczne, na co niestety mi zbrakło czasu, na przykład wybrzeże właśnie karaibskie. Tak jak już wspominałem wcześniej, przejechanie 100 km może tutaj zająć cały dzień. Jak chodzi o jedzenie, jest nijakie. Nie jest złe, ale też nie jest dobre. Po prostu je się, aby przeżyć. Jeżeli ktoś je mięso czy fast foody, no to pewnie będzie tutaj zadowolony. Ja tego nie jem, więc się nie wypowiem na temat jakości, ale jest tego mnóstwo. Widać, że to stanowi podstawę ich diety. Ludzie są bardzo mili, przyjaźni. No tam parę razy pewnie naciągnęli na jakieś drobne kwoty. Po prostu nie ma tutaj cen na produktach, więc w wielu miejscach dostajemy zapewne inną cenę jako biali gringo niż lokalsi. To też zauważyłem. Ale to były kwoty rzędu tam złotówki 2, nie? Więc do przeżycia. No i ludzie są mili, życzliwi, pomocni, na pewno bardziej niż w Kostaryce. Jeżeli szukamy autentyzmu Ameryki Centralnej, to jest to dobre miejsce w porównaniu do bardzo skomercjalizowanej Kostaryki. Jest tutaj połowę taniej, niektóre rzeczy nawet więcej niż połowę są tańsze niż w Kostaryce, a standard, że tak powiem, podobny. Jeżeli chodzi o noclegi, jedzenie, w zasadzie to samo. No jedynym minusem, że tutaj tylko w jednym hotelu była ciepła woda. Tak, nigdzie nie było ciepłej wody. Pakuje się i czas udawać się do granicy. Tak wygląda
przejście od strony Nikaragui. Mnóstwo straganów, autobusów, które jadą w głąb kraju, naganiaczy, którzy próbują coś sprzedać, cinkciarzy, którzy wymieniają walutę, no i śmieci. Jest zasadnicza różnica pomiędzy stroną kostarykańską a Nikaraguą. O ile po stronie nikaraguańskiej poszło gładko, tak tutaj jest kolejka, żeby wjechać do Kostaryki na kilka godzin oczekiwania. Tłoczy się tutaj kilkaset osób. Brama jest zamknięta. Miejscowi sobie mogą przychodzić bokiem, chyba po prostu bez kontroli. A tutaj większość to jacyś obcokrajowcy. No i w sumie nie wiem co dalej. Nikt tu nic nie wie, z nikim się nie porozumiesz, bo nikt tu nic nie wie. No. Nikt nie wie, gdzie zaczyna się kolejka. Każdy stoi jak chce, w którą stronę chce. I nie wiem, o co tu tak naprawdę chodzi. Odprawy w ogóle chyba jakby nie działają. Nie wiem dlaczego. Nic tu się nie rusza. W kolejce co ruch dochodzi do jakiejś płótni. Jak ktoś próbuje się wpychać. Nie dziwię się, bo ja sam nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Gdzie tu stać i tak dalej. Minęło już 2 godziny. Kolejka się posunęła już prawie pod samą budę z odprawami, więc może za 2 godziny to się skończy. Przekroczenie granicy zajęło 2,5 godziny. Leje się ze mnie. Przynajmniej stoją tu od razu autobusy i można od razu wsiadać już od dalej. Żeby wjechać z Nikaragui, znów trzeba zapłacić haracz. $1 za wejście do budynku, a później $3 opłaty wyjazdowej. Na szczęście w Kostaryce tym razem już nie płaci się nic. Niby wizy nie ma do tych krajów, a zdzierają. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Mam nadzieję, że podzielisz się teraz swoimi wrażeniami w komentarzu i zostawisz łapkę w górę dla zasięgu. Ja opuszczam już Amerykę Środkową, ale zostanę jeszcze przez jakiś czas w tym rejonie, aby pokazać wam Florydę i kilka karaibskich wysp. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!